Drzewa, na przykład, które są spokrewnione, sobie pomagają. Dostarczają sobie substancji odżywczych, wymieniają się informacjami. Z wykształcenia leśnik kończyłem tutaj leśnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na Wydziale Leśnym. Mam przyjemność prowadzić z Wami ten spacer. Na co dzień pracując właśnie w Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, zajmuję się działaniami na rzecz utworzenia Tulickiego Parku Narodowego, to jest na Pogórzu Przemyskim, a jak również ochroną Puszczy Karpackiej. No i takimi działaniami edukacyjnymi, jak mamy dzisiaj. Drzewa są bardzo wspaniałymi, ciekawymi, ale również tajemniczymi organizmami, które no tak de facto, mimo że jakby są taką codziennością, giną nam w krajobrazie, tak? No jakby drzewa są wszędzie, drzewa widzimy codziennie, a to, że drzewa są bardzo ważne też dla człowieka, mówi nam chociaż taka kwestia kulturowa, to znaczy drzewa są obecne niemalże w każdej religii. To znaczy, czyli coś, co jest jakby dla człowieka sposobem na tłumaczenie świata, czyli różnego rodzaju religie, każde ma swoje święte drzewo, tak? Znaczy święte drzewo. No i tak, na przykład w Biblii początek świata, no czy tam początek ludzkości, jego historii, zaczął się tak naprawdę od drzewa, od dwóch drzew. Jednego drzewa, którego owoce można było jeść, tak? A drugie drzewa, którego nie można było jeść. I to drzewo doprowadziło człowieka do kondycji, w jakiej teraz jesteśmy, tak? Budda 2500 lat temu medytował pod drzewem. Z tego drzewa, pod którym medytował Budda, kilka stuleci później cesarz Indii, czy tam król Indii Ashoka pobrał nasiona, wysłał je na Sri Lankę i tam posadził drzewa, które zostały jakby, data została zapisana, tak, zakornikowana. I to drzewo rośnie do tej pory na Sri Lance, ten figowiec, i on to jest najstarsze drzewo, które ma po prostu swoją chronologię zapisaną w dokumentach. Dalej, no w pogaństwie, tak, czy to dawni Słowianie wielbili dęby, tak? Dla Słowian dęby były świętymi drzewami, które właśnie nosiły na sobie, że tak powiem, utożsamiały całą mitologię, tak? Bo gałęzie utożsamiały się z niebem, z bóstwami tymi niebiańskimi, czyli ze Swarogiem, Bogiem Słońca, tudzież z innymi, tak? Pień drzewa symbolizował jakby to połączenie między niebem i ziemią, korzenie to był świat podziemny, świat Balesa, tak? Ważna kwestia taka teologiczna, mistyczna, kiedy się mówi, że jest po prostu, że przez to drzewo przychodzi zbawienie i tak dalej. I znowu utożsamienie z drzewem. Cis jest gatunkiem drzewa, który jest najstarszym drzewem w Polsce. To znaczy cis, który tak zwany henrykowski, cis, który rośnie w Henrykowie, jest wydatowany jakby na wiek 1250 lat. Czyli jest bardzo starym drzewem, które pamięta jeszcze czasy początków państwa polskiego, tak? Czyli nie dęby, tak? Nie chrobry, nie bartek, są najstarszymi drzewami. Są oczywiście sędziwe, tak? 750, 650, tak się datuje, aczkolwiek cisy przekraczają ten wiek znacznie. I tam w tym Henrykowie rosną trochę inne cisy, dlatego że te cisy najprawdopodobniej zostały tu posadzone z pędów wegetatywnych i wtedy cis przyjmuje taką formę krzewiastą, tak jak tutaj. Wegetatywnych, czyli na przykład czyli nie przez nasiona, czyli na przykład odcina się gałązkę, ukorzenia się ją w salcie i wtedy się... Tak. Cisy jeszcze są ciekawe z jednego względu, bo cała roślina jest bardzo trująca, zawiera taki alkaloid, który się nazywa taksyną i jest śmiertelnie trująca, więc każda jego część, za wyjątkiem, uwaga, tych czerwonych osnówek, tak. No i całkiem smaczna, kwestia za to jest trująca. Więc wrzucamy, osnówkę zjadamy. Nie polecam dzieciom, bo bardziej się mogą połknąć. Ale tak, no i te owoce, mimo że to jest drzewo iglaste, a jednak ma, no to jest, powiedzmy, to nie jest dokładnie owoc, ale w takim sensie botanicznym, no ale jakby formę przyjmuje taką znaną nam jako owocową, tak? Działa to w ten sposób, że ci rozsiewają ptaki, zjadają te nasiona, pestka się nie trawi, więc przechodzi przez przewód pokarmowy ptaka w całości, ptak gdzieś leci dalej rozsiewać. I właśnie wszystkie drzewa, które produkują owoce, no właśnie w ten sposób się rozsiewają. No, jabłka na przykład czekają na niedźwiedzie, albo na jelenie, które je zjedzą, tak? Albo na ludzi. No i dobra, mamy najstarsze drzewo w Polsce. A jak to wygląda na świecie?
jak długo drzewa mogą żyć. Też bardzo długo żyją oliwki, też ponad 2000 lat. I to nie są rekordziści. Uwaga, nie są. Miłosząt japoński. Też bardzo długo żyje, ale też chyba nawet oliwką nie dorównuje. Najstarsze drzewo na świecie, takie drzewo, które możemy uznać, no właśnie, bo jest pewien problem, o którym musicie wiedzieć. Co to znaczy stare drzewo, tak? No tak sobie myślimy, no rośnie, tak, no jak rośnie tam 2000 lat, jest jeden pień, no to jest stare drzewo. No i mamy takie stare drzewo i to jest sosna. Sosna, tak zwana, to jest gatunek Pinus longaeva, czyli sosna długowieczna, ale tak naprawdę część badaczy uważa, że to jest podgatunek sosny ościstej, czyli Pinus vita bodajże, nie jestem pewny, nazwy łacińskiej, aczkolwiek to jest sosna. I ona rośnie w Stanach Zjednoczonych, w Górach Białych i takie jedno drzewo, które sobie rośnie w bardzo trudnych warunkach. Kiedy je wywiercono tak zwanym świdrem Tesslera i wyciągnięto odwiert, tak, to można policzyć te słoje w drugi sposób, ściąć to drzewo. Ale tego nie chcemy, tak? A w szczególności przy tym drzewie, bo to było dla mnie świętokradztwo. Kiedy wywierci takie drzewo, wywiercono i policzono słoje, okazuje się, że to drzewo ma 5070 lat, mniej więcej. Czyli tak naprawdę ono sobie rosło, kiedy człowiek uczył się wytapiać żelazo, kiedy powstawały pierwsze cywilizacje, kiedy w Egipcie budowano piramidy, to ono już sobie rosło. Na początku kalendarza żydowskiego. Tak. Te świerki sosny mają taką podatność, jeżeli by nie zostały wycięte, nie wiem, ucierpiały w burzy, czyli mogłyby też przetrwać tak długo? Raczej nie. A to dlaczego? Dlatego, że to bardzo często zależy od warunków. Uwaga, to takie trochę może na życie ludzkie może się przekłada, że w trudnych warunkach żyje się dłużej. I drzewa tak mają, że w trudnych warunkach żyją dłużej. Przyrosty są małe, te drzewa są bardziej odporne, bo właśnie te drzewa, które są najstarsze. Tak, na przykład ta sosna żyje w takich warunkach pustynnych, półpustynnych. Jest tam bardzo mało opadów, bardzo ciężko tam się rośnie, wobec tego ona ma bardzo małe przyrosty, bardzo wolno się rozwija i wobec tego rośnie bardzo długo. Tak samo ten świerk, on również żyje w takim miejscu, gdzie jest znowu zimno, wiecznie, tak. Bez przerwy są trudne warunki, tak, bo są huragany z nad Atlantyku i tak dalej, więc no, w skalistym podłożu, tak, ubogim, więc to też jest znowu przekładanie się na to, że żyje w trudnych warunkach. W Polsce nie mamy aż tak trudnych warunków. Gdybyśmy sprawdzili na przykład drzewa, będzie potem mowa o kosodrzewinie, tak? To jest też jeden z gatunków sosny, który żyje w górach. No to kosodrzewina pewnie każdy widział, mały taki krzew. Jeżeli by wywiercić te małe pędy, okazuje się, że one są bardzo stare, mogą mieć po kilkaset lat. Więc też rosną w bardzo trudnych warunkach. To tak o wieku drzew. Tutaj mamy kita i po to chciałem na tym spacerze, oprócz takich różnych opowieści, przede wszystkim Wam przybliżyć same drzewa. Tutaj mamy do czynienia z lipą, tak? I lip mamy w Polsce rodzimych mamy dwa gatunki. Lipa jest drobnolistna i jest platyfyla, czyli lipa szerokolistna. I tutaj mamy do czynienia, patrzymy sobie pod spód liścia, jak są czerwone włoski w kątach nerwów. To jest lipa drobnolistna. Raczej się nie trzeba trzymać nazwy, to znaczy drobnolistna nie zawsze ma drobniejsze liście niż szerokolistne. Czasami jest, no widzicie, tam jest całkiem spory. Więc to będzie lipa drobnolistna, a lipa znowu szerokolistna, nie wiem czy by się udało tu zerwać liść. O, nasionka też są ważne, tak. Lipa szerokolistna znowu ma taki biały nalot tutaj na liście, pod spodem. Czasami są cechy obydwie, czyli to będzie mieszaniec. I nasiona również, tutaj mamy nasiona, które są pewnie, tak, to jest mieszaniec. Bo lipa, jeżeli się przyjrzycie blisko, to lipa szerokolistna ma takie żeberka na nasionach, a lipa drobnolistna ma takie gładkie nasionka, a tu są trochę żeberka, trochę gładkie, więc najprawdopodobniej to jest mieszaniec. Więc w Polsce mamy te dwa gatunki. Mają szereg, czy tam rośliny w ogóle mają szereg różnych swoich miłośników, którzy lubią zjadać, podgryzać i korzystać z tych liści. No to jest rzecz naturalna. Tutaj na przykład widzimy też takie wybrzuszenia. To są najprawdopodobniej jakieś takie błąkówki, czyli coś spokrewnionego z osami, tak? Galasówki, które składają na przykład jajka w takich i liść wtedy robi takie wybrzuszenie i larwa potem się tam wychowuje w środku. Więc takie bardzo fajne galasy są na dębach albo na bukach, bo na dębach to są takie na przykład duże kulki. Jak sami widzicie, takie duże kulki na dębach, to jest wynik działania owada, który w liściu składa jajko i liść obrasta go taką kulą. I ten owad się tam rozwija. Ale to w sensie nie jest jakieś takie dla drzewa niebezpieczne, nie. tak? Nie.
to nie jest taki pasożyt, który zniszczy drzewo. Tak? Aha. Po prostu on wykorzystuje drzewo do swojego rozwoju. Dobra. Rozpowszechnione są dwa gatunki, właśnie dąb przypułkowy i bezprzypułkowy. Po czym je poznać? No, przede wszystkim, tu akurat nazwa wskazuje na różnicę. Dąb przypułkowy, tego tu nie będzie widać, dlatego że nie widzę żołędzi, oznacza, że żołędzie wiszą na szypułkach, czyli na takich ogonkach. A w dębie bezszypułkowym nie ma tego ogonku, wobec tego dąb siedzi sobie, żołądź siedzi sobie na gałązce. Tak? Jeszcze patrzymy sobie na podstawę liścia i to, jak blaszka liściowa dociera do ogonka tutaj przy nasadzie. Tak? Jeżeli mamy taki łóżka, takie serduszko, to jest dąb przypułkowy. Jeżeli mamy tak ścięte i on dochodzi tak bez takiego czegoś, to jest dąb bezprzypułkowy. Tak samotnik, tak? Drzewo stojące bez konkurencji, ona po prostu może sobie na to pozwolić, na niej być nisko ugałęzione, tak? We wczesnym etapie życia rozszerzać te gałęzie. Te gałęzie potem nie są odcinane z boku, więc one nie obumierają. Nie? Drzewo je zachowuje. Wobec tego przyjmują bardzo często takie pokroje. Możliwe, że po prostu ten dąb był też w ten sposób formowany. Aczkolwiek to, że rośnie na wolnej przestrzeni, decyduje też o tym, że nie jest szczelisty i wysoki, tylko jest właśnie taki. Jest taka bardzo sławna w tym momencie badaczka, Susan Simard, Kanadyjka, leśniczka, która właśnie badała to, jak drzewa się porozumiewają, pomagają sobie za pomocą mikoryzy, czyli połączeń tej sieci internetowej pod naszymi nogami, tak? I się okazuje, że drzewa, na przykład, które są spokrewnione, sobie pomagają. Dostarczają sobie substancji odżywczych, wymieniają się informacjami. Wobec tego te buki, które rosną sobie pod tym starym lasem i rosną 120 lat, nie mają prawa tak rosnąć po prostu ze względu na tak zwaną konkurencję, tak? No bo są ocienione, nie mają dostępu do światła, nie miałyby prawa przetrwać tak długo. Przetrwały tak długo najprawdopodobniej, bo akurat w tym konkretnym przypadku nie było to badane, ale no jakby jestem pewny, że nie ma innego sposobu wyjaśnienia tego. Najprawdopodobniej dlatego tak żyją, że wspierają ją krewni. Jeżeli ten jego ojciec, matka, akurat buki nie mają płci, ale to tak obrazowo można mówić. Kiedy się przewróci i zrobi mu miejsce, to on już będzie gotowy do tego, żeby wyrosnąć i wyszczelić, zająć miejsce tego swojego rodzica bądź krewnego, który sobie koło niego rośnie. 3 gatunki. Tutaj mamy akurat do czynienia z takim gatunkiem chyba najbardziej lubianym w parkach, czyli plon pospolity, Acer platanoides. I on się charakteryzuje tym, jego liść przede wszystkim, że ma no tak dłoniasty, tak, jest ostro klapowany, to znaczy tutaj są takie... Kanada, dobra. Tak, Kanada. A tutaj mamy do czynienia z anemochorią, chyba to się tak nazywa. Chodzi o to, że się rozsiewają za pomocą wiatru. Wobec tego klony mają helikopterki, tak, nasionko ma skrzydełko i kiedy już przychodzi do spadania nasiona, helikopterek się kręci, wiatr jeśli jest mocny, niesie takie nasiona na bardzo daleką odległość. Jesion charakteryzuje się tym, że jego liście są złożone. To znaczy z zielonego ogonka wychodzą jakby pojedyncze listki, tak, tutaj na boki. I to jest jedno z nielicznych drzew w naszym kraju, które ma tego typu liście, też obdarzone skrzydełkiem. I to jest drzewo, które lubi tereny wilgotne, podmokłe, tworzy takie siedliska, które się nazywa łęgami jesionowymi, więc łęgami, czyli siedliskami związanymi z wodami i ma bardzo twarde drewno. Jest taki kij sportowy, baseballowy, robi się z jesiona. Jest związane bardzo mocno z mitologią, w szczególności z mitologią nordycką, dlatego że właśnie święte drzewo życia Yggdrasil to był jesion, dokładnie. Jesion bardzo często w różnych kulturach europejskich ma taki wymiar boski, łączy niebo z ziemią, jest symbolem męskości, trwałości, tak, twardości, no i właśnie wygląda tak. Laska to jest tak naprawdę gałąź leszczyny, tak, więc i leszczyna chroniła przed złymi, między innymi naszych przodków, jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, wierzyli, że ich chroni przed złymi mocami, demonami, piorunami i że jest drzewem, które no, warto mieć, tak? Warto mieć, gdyż właśnie było symbolem obrony przed złem. Jaka nazwa? Bo nie słyszałam. Robinia akacjowa. Po Aha, robinia. Aha, tak, robinia. Mówi się bardzo często akacja, po prostu. Nazwa łacińska robinia pseudoakacja. Co ciekawe, na wiosnę ma bardzo wspaniałe, wielkie, białe, wspaniale pachnące takie zwisające kwiaty, tak?
kwiatostany, które są jadalne. Można robić z nich wino, można robić z nich placki, można robić jakieś takie soki i inne rzeczy. Mamy 3 rodzime gatunki sosny. I mamy tak, mamy sosnę zwyczajną, która rośnie tam, w rządkach. I to jest, można ją bardzo łatwo poznać z daleka. Pień sosny zwyczajnej się, idąc od dołu do góry, z ciemnego się zaczyna robić pomarańczowy i nawet taki czerwona. Kosa, czyli kosa drzewina, która jest najczęściej krzewem i rośnie zwykle w górach, aczkolwiek może przyjmować postać drzewiastą i jeszcze mało tego krzyżuje się z sosną zwyczajną, tworząc taki podgatunek, takiego mieszańca, który się nazywa sosną błotną i wygląda niesamowicie tak jak amerykańsko-syberyjską, jak z innego świata. Trzeci gatunek to jest gatunek górski, czyli sosna limba. Limba też jest pięcioigielna. Sosna wejmutka jest fajną sosną. W Stanach Zjednoczonych osiąga 80 metrów wysokości nawet, więc jest bardzo dużym drzewem, tak? I no, ma takie właśnie duże szyszki i jej igły są dane w popędzie, czyli w takim pączku po 5. Chyba nie wiem, Nie bardzo. tu masz suche. Grałem kiedyś Suchy, o właśnie. w kosza, to mógłbym spróbować, ale nie ma się co popisywać. Tutaj jest 5. Tu jest typowo. Tak. To jest sosna pięcioigielna. I nasza limba też jest pięcioigielna. Najwyższym drzewem świata jest tak zwany Hyperion, który ma 117 chyba, o ile dobrze pamiętam, metrów. I jest to tak, obwodu pewnie masz 30 metrów. 20-30 metrów. No, pewnie trzeba z 15 osób, żeby go objąć. No, ale jest drzewem bardzo wysokim, tak? Niewiele ustępuje sekwojom, niewiele ustępują właśnie mamutowce, czyli Sequoia dendron giganteum, można powiedzieć, że inny gatunek sekwoi. Niewiele ustępują daglezje, ale również niewiele ustępują eukaliptusy australijskie. I właśnie taki eukaliptus jest, który się nazywa Centurion, jest drugim największym i rośnie na Tasmanii bodajże, jest drugim największym drzewem wśród gatunków, tak, na świecie. Ma prawie 100 metrów, 99,6, czyli jest większy jeszcze od tej daglezji. 2 znane sposoby, może jest więcej, ale 2 znane mi z literatury, sposoby, w których porozumiewają się drzewa. Pierwszy to jest taki sposób przez fitohormony. I on został odkryty na sawannie, właśnie u akacji, gdzie akacje poprzez właśnie substancje, które wytwarzały w powietrzu, które się unosiły w powietrzu, przekazywały sobie informacje o żerowaniu roślinożerców. Na przykład przychodziła żarafa, skubała akację, ta akacja jakby wytwarzała właśnie ten fitohormon, te związki, które się ulatniały i dawały, jakby były wyłapywane przez inne akacje i tamte akacje dostały sygnał, ej, tamtą koleżankę naszą obgryzają i podnosiły stężenie różnych substancji, które są dla żyraf niesmaczne. Wobec tego taka żyrafa po żerowaniu na jednym drzewie skubała drugie i idę sobie gdzie indziej, nie? No i w ten sposób się akacje broniły. To jest przez impulsy elektryczne, które wytwarzają komórki w częściach zielonych i jeśli się stykają rośliny częściami zielonymi, to ten impuls przeskakuje i są w stanie sobie przekazać. I to było badane w ten sposób, że ustawiono cały taki pokój, ustawiono mnóstwo roślin doniczkowych, nie? Gdzie na końcu była mimoza, czyli ta roślina, która się kurczy pod wpływem dotyku, tak? I kiedy mamy tych roślin 20, mimoza jest na końcu, ja dotykam liścia tej, takim metalowym narzędziem, dwustkiem, a mimoza się tam kurczy, nie? Rośliny przekazywały sobie informacje praktycznie natychmiastowo, to był impuls elektryczny. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że my wchodząc na łąkę i deptając rośliny, łąka już wie na samym końcu, że my ją idziemy, nie? Więc rośliny po prostu wiedzą więcej, czują więcej, rozumieją w sposób, który nie bardzo my rozumiemy, jak to działa, dużo więcej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, tak? Więc jakby na koniec chciałbym te 2 klamry połączyć, że to, że drzewa tak mocno weszły do naszej kultury, że stały się na przykład częścią religii, tak? Jakichś symboli religijnych, to nie stało się bez przyczyny, tak? Po prostu drzewa, tak jak nasi przodkowie myśleli, są tak ciekawe i tak fascynujące, o czym teraz wiemy, że po prostu te przesłania, które mieliśmy w kulturze a propos drzew, one są
bardzo często intuicyjnie prawdziwe, tak? Że no, drzewa są czymś więcej niż tylko kawałkiem drewna, z którego pochodzą liście.